Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z tego pięknego miejsca. Tak mi się wydaje, że będzie piękne. Linkar koło Chesterfield. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie są 3 takie zbiorniki wodne. Bardzo stare, bo ten najniższy zbiornik został wybudowany w 1855 roku. I tak naprawdę jest to bardzo ciekawe miejsce. Teraz sobie idziemy na spacer. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj ładnie wygląda. Podobno miejsce jest warte odwiedzin. Ja mam swój koszyk na jakieś ziółka, może coś mi się tutaj uda pozbierać. Fajne miejsce o tyle, że nie jest takie bardzo popularne. No może z racji tego, że nie ma tutaj jakichś, wiecie, spektakularnych widoków i też do Peak District tak naprawdę jeszcze mamy kawałeczek, ale trochę dzisiaj wieje, trochę jest tak chłodno i nie chcieliśmy gdzieś tam dalej się dzisiaj wybierać, powiem Wam szczerze, bo tak nie wiedzieliśmy, czy będzie padać, czy nie będzie padać. Mówimy, idziemy z psem na spokojnie, jakoś tam się tutaj tak na mapie pojawiło to miejsce, to mówimy, to jest znak, żeby ruszyć. Także zostańcie z nami, a ja Wam pokażę, jak wygląda właśnie to miejsce tutaj, blisko Chesterfield. Czy warto tu przyjechać? Tu mamy drugi parking, tu jest troszkę więcej ludzi, tu jest pan albo pani, nie wiem, bo jeszcze nie doszłam, z lodami. Widziałam, że to lody dziewczyny na koniach, które przed chwileczką przyjechały, jadły. Idę tutaj zobaczyć do budki, tej, w której się robi opłatę, bo jest 2 funty za 2 godziny i 3,50 za cały dzień, ale tam niestety nie działało. Zaraz Wam pokażę. Tutaj może nam zadziała, weźmiemy sobie, wbijemy rejestrację i zobaczymy out of order. Nie działa. Tak samo. Proszę użyć alternatywnego terminala, a my byliśmy i niestety nie działa. Ja mam z miętą, także bardzo, bardzo fajnie, ale nie ma bezglutenowego wafelka, trudno, to jest zje wafelka, także zaraz zobaczymy fajnego loda. Bardzo duży, nawet nie wiem za ile. Za 3 czy 2,50, tak? Zaraz zobaczymy. Kawka, słuchajcie, przepyszne lody. Naprawdę dziewczyna ma bardzo smaczne lody. Rzadko się zdarza, żeby w takim autku były dobre lody, bo zazwyczaj są takie po prostu zamrożone. I teraz tak, tutaj mamy różne opcje. My sobie pójdziemy tak jak to auto stoi. Zaraz Wam pokażę. Waniliowego. Ile zapłaciłeś? Ile zapłaciłeś razem? 12,50 za 3 lody. Także chyba trochę dużo. Tutaj nie wiem, powiem Wam, że jesteśmy pierwszy raz, więc ja tak do końca nie wiem, gdzie mamy iść. Po prostu idziemy sobie. Na pewno się nie zgubimy, bo tu nie jest jakiś bardzo duży teren. I zobaczymy, dokąd sobie dojdziemy. Pies próbuje tutaj wyprzedzić, pewnie czuje wodę. Gdzieś może znajdziemy jakieś zejście, żeby mogła się wykąpać. Muszę się zatrzymać, bo te piękne kwiaty, które tutaj widzimy, okaże się jeszcze, że to jest spacer ziołowy. Jak będę więcej tutaj takich pięknych ziół widziała. To jest czosnek niedźwiedzi. On już tutaj przekwitł. Niektórzy jeszcze korzystają z tych kwiatów, marynują je specjalnie. Ja nigdy tego nie robiłam. Ja zawsze zbieram świeżutki, młode listki i marynuję je w ten sposób, że zalewam je oliwą z oliwek i dodaję sól. Także taki prosty przepis. Także jak widzicie, już tutaj po drodze mijam piękne cuda, a już gdzieś tam w oddali widzę wodę. Słyszycie pewnie te piękne ptaki, nie chcę ich zagłuszać. Ale po tygodniu pracy taki spacer w takim miejscu, słuchajcie, jest po prostu ukojeniem. My i tak staramy się codziennie chodzić w jakieś różne miejsca, takie koło nas, koło domu i czasami są to miejsca bardziej atrakcyjne, a czasami po prostu takie zwykłe ścieżki. Zresztą jak ktoś mieszka w Anglii, to wie doskonale, że takich polnych ścieżek jest bardzo dużo. A tutaj już mi się podoba. Już widzę, że to jest takie ładne miejsce. Nie wiem, dlaczego wcześniej go nie odkryłam. A uwierzcie mi, to jest zupełnie przez przypadek. Otworzyłam mapy Google, chciałam zaznaczyć miejsce, do którego mieliśmy jechać, bo tak naprawdę mieliśmy jechać na rowery, ale mówię, taka pogoda się nagle załamała, zrobiło się wiecznie, pochmurnie i zmieniliśmy zdanie. Mówimy, jedziemy na spacer, zawsze szybciej wrócimy do auta. I tu nagle niespodzianka, oczywiście ładnie słońce świeci. I pojawiło mi się właśnie na mapie to miejsce. Po prostu tak znikąd. Znikąd. Tutaj jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, że te zbiorniki wodne, one jak powstawały, to one miały za zadanie, i do tej pory tak jest,
zasilać właśnie wodę pitną w Chesterfield. Także to miejsce odgrywa taką kluczową rolę, jeśli chodzi o zasilanie właśnie wody tutaj w pobliskim Chesterfield. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo ładnie tutaj. Myślę, że też fajnie na rowery tutaj przyjechać, bo z tego, co gdzieś tam przeczytałam jeszcze, tu jest kilka takich ścieżek, tras właśnie tak przygotowanych, że można sobie pospacerować, różne poziomy trudności, ale mówię, nie jest to jakiś duży teren, bo tak generalnie jak zobaczyłam, to jest niby około 4,5 km tylko, więc taki spacer naprawdę nie za długi. Zobaczcie, budyneczek, troszkę wiatr wieje, więc nie wiem jak idę, czy dobrze mnie słychać, ale tutaj 909 rok ten budynek taką datę ma. Zaraz tutaj za mną, jak się odwrócę, zobaczycie kolejny zbiornik. Tak jak mówiłam, tych zbiorników są 3. Tak naprawdę wszystkie są tutaj w różnym etapie, w różnym okresie budowane. No powiem Wam, że takie interesujące miejsce, a jest jeszcze tak naprawdę, mówię, nawet nie dojechaliśmy do Peak District, bo to jeszcze kawałeczek byśmy musieli podjechać, żeby zobaczyć, a już jest tak strasznie malowniczo i naprawdę pięknie. Słuchajcie, my jesteśmy, teraz popatrzyłam na mapę, my jesteśmy przy tym zbiorniku środkowym. Tutaj pod tym zbiornikiem po prawej stronie jest ten najniższy, a my sobie pójdziemy jeszcze tutaj spacerem dookoła i dojdziemy do tego trzeciego zbiornika i tam też powinno być takie fajne przejście jak tutaj. No dla mnie to jest bajkowo, powiem Wam, że nie spodziewałam się. Oczywiście tutaj nie można pływać ani korzystać z żadnych sportów, ale w każdym razie to są takie zbiorniki, w których się nie pływa, tylko można korzystać, tak jak chłopaki ostatnio biegli w Castle Water, dokładnie to tak samo, tam nie pływa się, tylko to są zbiorniki takie retencyjne, dokładnie, które tą wodę tutaj tylko zbierają. No tutaj jest jeszcze dodatkowa funkcja, że ma zasilać tą wodę do Chesterfield, ale nawet nie wiem, czy pies się wykąpie, zobaczymy. Na razie idziemy takim fajnym laskiem. Ja oczywiście z moim koszem na razie jeszcze pustym. Zbieracie zioła? Zbieracie jakieś pyszności? Dajcie znać, bo przyznam się szczerze, że mam kilka osób, które są w UK i zbierają różne pyszności. Zbierają nawet grzyby. No na pewno ci, co mieszkają w Szkocji, to mają dużo szczęścia. Nam się też tam kiedyś udało co nieco zebrać. To już pomijam fakt, czy to legalnie, czy nielegalnie. Powiedzmy, że było na takim terenie, na którym wiedzieliśmy, że możemy sobie pozwolić. I no wiem, że jest teraz dużo miłośników właśnie takich spacerów ziołowych, bardzo popularne w Polsce, ale tutaj blisko nas są też piękne zioła na wyciągnięcie ręki, niektóre, chociażby ta piękność, no to zapewne ją znacie. Nic trudnego rozpoznać pokrzywę. Tutaj tak samo mamy piękny kwiatek, którego już teraz można stosować do picia. Wystarczy urwać główkę, kilka główek zalać wrzątkiem. Ja stąd nie chcę, bo to jest bardzo blisko tutaj, wiecie, tej ścieżki, więc szansa na to, że piesek obsikał, jest dosyć duża, ale tak popularnie mówią na to mlecze, mniszek lekarski. Fantastyczne rzeczy można robić. Ja obecnie suszę je. Także jak wrócę do domu, to na koniec filmu pokażę Wam, jeżeli mi się uda oczywiście wszystko zgrać, jak wyglądają wysuszone mniszki.
O, tu można było pieska dać do kąpieli. I poszli do przodu, także piesek gdzie indziej się wykąpie. I co Wam jeszcze właśnie chciałam powiedzieć? Pokrzywa, tak? Najzwyklejsza, najprawdziwsza pokrzywa. Ja tam nie boję się jej dotknąć, ukuć, poparzyć, jak to mówią, bo dla mnie to jest takie fajne później uczucie, jak ta pokrzywa delikatnie tak parzy w rękę. I powiem Wam, po prostu biorę takie 2, 3, 4 czasami takie piękne góry. Zalewam wrzątkiem rano do dzbanka, 15-20 minut pijemy. Uwierzcie mi, że dzieciaki również piją. Musicie sobie poczytać o właściwościach pokrzywy. Ja mam swoje jakieś doświadczenie. Mówię, my zioła pijemy codziennie, różne, w zależności od tego, jaką mamy porę roku, w zależności od tego, co akurat u nas po prostu wyrośnie. Jeżeli wyrośnie mi już pokrzywa na ogródku czy gdzieś blisko, to po prostu ją zbieram i zaczynamy ją pić. Jak są mlecze na trawniku, zanim skoszę, zbieram mlecze. Jak pojawią się stokrotki, to pojawiają się stokrotki. A powiem Wam, z czego to wynika. Może uznacie, że to jest trochę takie śmieszne, ale jak ktoś oczywiście lubi takie rzeczy, lubi zioła, lubi takie bardziej naturalne sposoby regeneracji swojego ciała, to gdzieś kiedyś, jak czytałam jakąś książkę właśnie o ziołach, to podobno tam, gdzie się mieszka i chodzi się boso, tam, gdzie się mieszka i czasami, wiem, że to tak może nie zabrzmi fajnie i sexy, po prostu splunie się gdzieś właśnie na ziemię, po której się później chodzi i jest ona blisko. Tam właśnie wyrosną takie zioła, jakie Twój organizm potrzebuje. Ja w to wierzę. Jak na razie to się sprawdza. I autentycznie te zioła po prostu wyrastają, można powiedzieć, pod stopami, tak jak bym chciała. A czy to pomaga? Nie wiem, ale generalnie czujemy się dobrze, nie chorujemy. A jak chorujemy, to jest jakieś delikatne przeziębienie. Słuchajcie, przy 4 dzieciaków trzeba być kreatywnym, krótko mówiąc. Także nie chcę tutaj poruszać jakichś kontrowersyjnych tematów i tak dalej, bo to jest indywidualna sprawa każdego. Ja zachęcam Was do tego, żeby gdzieś tam sobie poszukać, dotknąć, poczuć, porozmawiać nawet z babciami, które mają super wiedzę na temat ziół, czy nawet z rodzicami, bo też się okazuje, że moja mama przede mną na przykład skrywała tajemnicę krwawnika. Jeszcze nie ma krwawnika, to Wam nie pokażę, ale pokażę Wam za to, jak wygląda czosnek, zanim rozkwitnie. Tam widzieliście pełne kwiaty, a tu mamy czosnek niedźwiedzi, który ma takie pączki i te pączki dopiero rozkwitną i te pączki można też marynować, można je jeść. Ja ostatnio sobie je po prostu skroiłam do jajecznicy i były super. Naprawdę bardzo intensywny czosnkowy smak, no przepyszne. A czosnek niedźwiedzi, jak chcecie wiedzieć, skąd się wzięło, to zerknijcie. Zerknijcie w internet, zerknijcie w jakieś stare książki o ziołach i zobaczycie, skąd ta nazwa. A jeżeli jesteście ciekawi, to dajcie komentarz, a ja Wam z chęcią odpowiem, skąd nazwa czosnku niedźwiedziego. Tutaj zobaczcie, jak pięknie wygląda. Po prostu czosnek jest cudowny tutaj. Cudowny. Mogłabym mieć taką tapetę z takim zdjęciem. Także okej, słuchajcie, nie wiem, czy akurat ten filmik ma być tak bardzo o przyrodzie, bardzo o ziołach, ale jeżeli taki wyjdzie, to na pewno go oznaczę, że jest to ziołowy spacer i wtedy ten, kto będzie miał ochotę, będzie oglądał. Ten, kto będzie miał ochotę, to po prostu ominie i zobaczymy się podczas innej naszej przygody. Na razie idziemy do drugiego miejsca, także zostańcie i pokażę Wam, jak wygląda dalsza część. Chyba że po drodze coś jeszcze fajnego spotkam, to też Wam pokażę, bo nie chcę też ominąć. To jest przytula czepna. Zobaczcie, jak ona mi się, patrzcie, jak ona mi się do ręki od razu przyczepia. Zazwyczaj pieski nasze mają tą przytulę po prostu do siebie przyczepioną. Przytula jest super. Ja łączę przytulę z pokrzywą, z jasnotą białą. Jeszcze nie ma tej jasnoty, nie widziałam. Gdzieś może napotkamy, to Wam pokażę. Fantastyczne zioło, które na pewno rośnie w Waszych ogródkach. A jeżeli nie, no to gdzieś na spacerze też będziecie mogli zobaczyć. Także ja idę szukać dalej, co pysznego i fajnego jeszcze tutaj wyrasta. Zobaczcie, doszliśmy do tego kolejnego, rozdzielenia tych zbiorników.
Tutaj jeszcze śmiało można w lewo iść. Ja namawiam chłopaków, żeby się przejść, bo tak naprawdę idziemy 20 minut. Więc nie wiem, czemu oni od razu tutaj chcą iść. Tu są takie, widzicie, porobione zapory wodne, żeby ta woda sobie pewnie spływała z jednego zbiornika do drugiego. Jak jest jakiś wyższy poziom. Ale sami powiedzcie, że jest pięknie. Tu pięknie, zobaczcie. W takim miejscu zbierać właśnie mniszka lekarskiego, no to jest po prostu raj. Ja mam swoje miejsce koło siebie, koło domu. Ale wszędzie można zebrać. O, ten zbiorniczek jest taki troszkę mniejszy. Widzicie, tam dookoła można iść. Ja bym się z chęcią przeszła. Tam później wśród lasu. Zobaczymy. Okej, bo tu widzę, chłopaki coś kombinują. Co nie kombinują? Oni po prostu z tej górki. Z tej górki młody człowiek musi się sturlać. Tak, to jest najlepsza zabawa. Słuchajcie, ja nie wiem. Skąd te dzieci biorą takie pomysły? Jeszcze teraz się pyta i jak? No, gdzieś tam daleko już jest. Ale ładnie, widzicie? Tam na górze fajnie jak domy są. Mają ciekawą miejscówkę. Tak czasami myślę, czy naprawdę otwierając mapy Google, bo bardzo często nasze podróże się w ten sposób odbywają, że nawet jak gdzieś idziemy i pracujemy i mamy coś, jakiś konkretny cel wybrany, gdzie mamy jechać, to i tak otwierając, powiększając mapę, nagle znajdę coś, co mogę Wam pokazać i sami korzystamy i odkrywamy naprawdę fajne miejsca w Anglii. Żyjesz? Żyjesz? Pies też żyje. Pies to by popływał, mówię, musimy znaleźć miejsce. Może pójdziemy w drugą stronę i wtedy ona się tam wykąpie. Fajnie, zobaczcie, tutaj są kosze. Kosze piknikowe, boże. Co ja mówię? Ławki piknikowe. Ale pies nas tak ciągnie do wody, że postanowiliśmy, że jednak pójdziemy tutaj dookoła. I namówiłam chłopaków. Gdzieś tam chcieli iść inną stroną. I tu już pewnie piesek będzie mógł się wykąpać. Zaraz zobaczymy. Na pewno. Będzie szczęśliwa, żeby wejść. A, nie da rady, zobaczcie, bo tu jest tak patykiem można. Niby tutaj fajnie mogłaby wejść, ale nie będzie miała jak wyjść. Już tak kiedyś mieliśmy w parku, że nam wskoczyła przez przypadek i nie mogła wyjść. Tu mogła wejść. Sama sobie znalazła miejsce. Ona czeka, aż jej rzucisz patyka, ale jest na lince, to taki chyba nie jest dobry pomysł. Tata pójdzie z nią pływać. O, głębiej? Głębiej tam było? To tylko taki... O kurczę. A, zobaczcie, jaki fajny drewniany teraz mostek. Już jesteśmy tutaj na końcu. Tam dalej już nie ma przejścia. Fajny taki drewniany. Nawet czysta ta woda, powiem Wam. Nie jest taka zamulona. No ale nie można z niej skorzystać. Bo nawet pies, widzieliście jak wszedł, to od razu się tak głęboko zrobiło. Teraz też próbuję jeszcze. A tu fajnie, to nawet samemu można sobie... Co, puścisz ją? Można samemu sobie tej nogi zamoczyć. Dobra, pies korzysta, słuchajcie. Słyszycie zresztą. Woda jest naprawdę tak czysta, że widać dno, a jest... Musi być głęboko, myślę, że tak spokojnie z metr. No wiesz. Tak. Drzewo. Ale i rzeczywiście takiego niezbyt dużego patyka. No to dzisiaj pies ma bonusa. Tak. Syrenka nasza, ona jak w zeszłym roku byliśmy na padach, to miała taki specjalny kapok właśnie syrenki, ale chyba nam się zepsuł ten kapok, prawda? Zepsuła się rączka. Rączka się zepsuła, trzeba coś w tym roku innego wykombinować. Znowu kolejny mostek. Słuchajcie, fajnie jest to zrobione, naprawdę. Ja jestem bardzo zadowolona,
bo lubię takie miejsca. Nie jest, mówię, jakiś spacer taki, że trzeba nie wiadomo jakiego wysiłku, ewentualnie tutaj kroków się po prostu narobi, ale fajne miejsce też, jak ktoś do Was wpada, oczywiście, jeżeli jesteście gdzieś z okolicy, ale ja myślę, że na terenie całej Anglii są takie właśnie miejsca, są specjalne mapki oznaczone właśnie takimi miejscami i wtedy fajnie zabrać takie miejsca, to jest taka moja podpowiedź, Waszych gości. Czasami przyjeżdżają rodzice, dziadkowie i chce się im coś pokazać innego niż wielkie miasta, więc fajnie w takim miejscu sobie pochodzić, odpocząć, przejść się, a nie wymaga to jakiegoś wysiłku. My zabieramy czasami rodziców tutaj w Piggy Street i mamy takie miejscówki, gdzie wiemy, że oni sobie spokojnie, bez jakiegoś wysiłku większego poradzą. No ale nie ukrywam, no ile razy można jeździć w to samo miejsce, tak? Więc tutaj mamy kolejną miejscówkę i na pewno teraz jak do nas przylecą, to ich pakujemy do auta i po prostu z nimi tu przyjeżdżamy. Oczywiście się możecie śmiać, że tak jakby w Polsce nie było takich miejsc, ale okej, no może w Polsce są, ale ten czas spędzamy razem, więc jeździmy tam, gdzie fajnie można spędzić czas. Dajcie znać, czy jak przyjeżdżają do Was właśnie rodzinka, to czy spędzacie czas na ogrodzie, czy w domu, czy łazicie po muzeach, bo na przykład mieszkacie w Londynie, albo w Edynburgu, albo w jeszcze jakimś innym dużym mieście, czy spędzacie czas tak samo na łonie natury. No my zdecydowanie wolimy wypady poza miasto, chociaż mówię, Londyn nam się udało w zeszłym roku na Dzień Matki, dokładnie Dzień Mamy, tak brzydko powiedziałam, Dzień Matki, udało nam się spędzić, więc to było też bardzo fajne, bo akurat tak się nadarzyła okazja, ale generalnie jest to męczące, tak? I w tym roku Dzień Mamy chciałabym zaplanować inaczej. No, w takim miejscu byłoby fajnie w ogóle spędzić sobie kilka dni w jakichś takich, wiecie, cottage albo w jakichś takich fajnych domkach. To też jest bardzo kuszące. Tutaj znalazłam przepiękne fiołki, już sobie zbieram, bo poza koszem to ja noszę jeszcze jakieś torby papierowe i zobaczcie, ile tu fiołków mam pięknych. Później Wam powiem, co uda mi się z tych fiołków zrobić, bo tak naprawdę nie zbierałam wszystkich ziół i nie zbieram do tej pory wszystkich ziół, po prostu zbieram te, co już poznałam i znam, ale te fiołki to na nie poluję już jakiś czas. Już niektóre są przekwitnięte, więc nie ma jak zbierać, ale można sobie zrobić pyszny cukier. Taki wyjątkowy. Ja pewnie zrobię to z cukrem kokosowym, bo tak zwykłego cukru to raczej unikamy. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może uda mi się zrobić i Wam pokazać. No i tutaj kolejny piękny mostek. Słuchajcie, ja naprawdę chyba tutaj zacznę przyjeżdżać regularnie, bo tu jest tak cudnie. To będzie piękne jagodowe pole. Także też miejscówka, żeby sobie podjechać i poskubać. Chociaż przy Kinder Scout, jak się wchodzi na Kinder Scout, tych jagód tam po prostu było oblężenie, a najwięcej było w Cumbrii. I w Cumbrii naprawdę udało nam się dosyć dużo zebrać, na tyle, że można było zrobić pirogi z jagodami, można było zrobić naleśniki, autentycznie po prostu dwie takie półlitrowe butelki udało nam się zebrać, to jeszcze w taki deszczowy dzień. A pies oczywiście znowu pływa. Ciekawą miejscówkę znaleźli. Można powiedzieć, że tak jak jakaś taka plaża mini. Pewnie jakbyśmy się rozbili tu z jakimś kocykiem. No nie, no po prostu większego kija nie mogli jej znaleźć. To jest pewnie ciężki? Więcej niż 5 kg. Za daleko nie rzuciłeś. To zobaczcie, jakie ciekawe również takie, nie wiem, chyba to jest z drewna zrobione. Bardzo fajnie. Zakaz pływania, zakaz jeżdżenia na rowerach. O, zobaczcie, z pieskiem można na smyczy. Zakaz łowienia, oczywiście, żeby zachować czystość. No, niestety, jeśli chodzi o tą czystość, słuchajcie, na pewno widzieliście wczoraj
Bo dzisiaj mamy sobotę, to był piątek, tutaj przy M62 Peak District. Kurczę, no taka smutna informacja. Zaczęło się tam palić i dosyć dużo tego terenu niestety spłonęło. Biedne zwierzęta, biedne jakieś tam jajeczka, które miały się dopiero wykluć ptaszków. Widziałam różne zdjęcia, pewnie jak gdzieś mieszkacie w okolicy właśnie Manchesteru czy Leeds, to zapewne wiecie coś więcej, co tam się wydarzyło, bo ja takich wszystkich informacji na bieżąco nie śledziłam, ale no bardzo smutne, że oczywiście nie wiemy, co się stało, tak? Czy to była przyczyna taka, że ktoś tam sobie rozpalił grilla, a to jest oczywiście takie głupie, strasznie głupie. Ja już kiedyś mówiłam przy jednym z odcinków w Cumbrii, że młodzi ludzie przyjechali na pady, my sobie siedzimy obok, oni sobie fajnie tam grillują, generalnie no super, para sobie spędza fajnie czas. Po czym oni się złożyli, no i słuchajcie, ten cały syf, tą torbę z tym grillem po prostu bezczelnie zostawili. No to jest aluminiowe, to się nie rozłoży. Nie wiem, co tam było w tych śmieciach jeszcze, po prostu wzięliśmy to i za nich wyrzuciliśmy, ale jakim trzeba być, wiecie, no takim pustym człowiekiem, korzystać z natury, tak jakbyście tutaj przyjechali w tej chwili. No zobaczcie, siedzimy tutaj, rozkładamy sobie kocyk, czy jakieś krzesełka, czy cokolwiek. No zostawiając tutaj śmieci, no po prostu jest się pustym, głupim człowiekiem, który kompletnie nie rozumie, po co w takie miejsca się przyjeżdża. To niech sobie jedzie, nie wiem, na browara do pubu, czy gdziekolwiek indziej. Ale niech nie przyjeżdża tutaj. I co tam było przyczyną tego pożaru? Nie wiadomo, nie wiem. Czy to było po prostu, że się samo zapaliło, czy rzeczywiście ktoś nieumyślnie to zrobił, czy od czegoś, od śmieci jakichś, od jakiejś butelki. Nie wiem, nie będę rozkminiać, ale naprawdę zobaczcie, pokazuję Wam takie miejsca, w których można spędzić cudownie czas. Dzikie miejsca, w których można posiedzieć, poczytać książkę. Nie wiem, jak ktoś jest artystą, pomalować. No cokolwiek innego. Nawet przypuszczam, że można by było wziąć komputer i sobie spokojnie tutaj pracować, bo z tego co widzę zasięg jest nawet dosyć niezły. Także kurczę, dbajcie o to, że jak gdzieś idziecie, to po prostu szanujmy właśnie tą matkę naturę, bo ona jest naprawdę cudowna, a niszcząc ją, niszczymy po prostu sami siebie. Taki jest mój przekaz. Wiem o tym, że to może jest bardzo głębokie, ale takie informacje jak pożar lasu jeszcze tutaj w Peak District to jest naprawdę smutne, bardzo smutne. Czekajcie, coś tutaj upatrzyliśmy, ale młody człowiek nie widzi jeszcze. Nie wiem, czy Wy widzicie, czy też jeszcze nie. Tutaj jest zrobiona taka rzeźba. Nie widziałeś tego? Nie, bo ja byłem z twojej strony. Pewnie gdzieś tutaj stało, tak, i się obaliło. Ale ładnie ktoś zrobił. Ślicznie, to jest fajny las, prawda? Tak. No, słyszycie? Młodemu człowiekowi też się podoba. I już tutaj właśnie mówimy z mężem, że bankowo jak przyjadą teraz do nas, przyjedzie do nas rodzinka, to ich zabieramy. Tu mamy jasnotę, ale to nie jest biała, tylko to jest taka piękna żółta, ale są tylko 3 sztuki. Patrzcie, jaka cudna, śliczna. Trochę jest tutaj obskubana, więc nie wiem, czy akurat te dolne listki raczej się nie będą nadawały do zaparzenia. Słuchajcie, znalazłam stanowisko, gdzie jest dużo więcej żółtej jasnoty, więc nie ukrywam, że sobie pozwolę ją zerwać. Oczywiście nie wszystką, tak jak mówiłam, szanujmy to, co mamy, w takich ilościach, ile potrzebujemy. Później wiadomo, że wracając na taki spacer, możecie sobie ponownie coś zebrać, także bardzo się cieszę, że tą jasnotę tutaj trafiłam. Koło mnie rośnie tylko biała, a żółta jest naprawdę śliczna i wyjątkowa.
To już wyszliśmy z tego lasu, czyli przeszliśmy, zobaczcie, tak dookoła, nie poszliśmy sobie tylko na ten najniższy zbiornik, tutaj po lewej stronie. Tutaj już kierujemy się w stronę samochodu i tak pewnie chłopcy poszli, bo oczywiście ja zostaję z tyłu. Także gorąco Was zachęcam do spacerów, nawet jeżeli nie macie możliwości albo czasu pojechać gdzieś dalej. Na tak jakiś jednodniowy wypad. Wstawiłam teraz nasz wypad na Mam Tor w Peak District. To jest taki niski szczyt, 517 metrów, ale polecam Wam pójść z dzieciakami, z maluchami nawet. Można wtedy dzieciaczki wziąć ten taki najbardziej stromy kawałek po prostu na ręce. Chociaż spokojnie wydaje mi się, że dzieciaki sobie dadzą radę. Możecie ją wybrać nad morze. Też wstawiłam Wam filmiki, gdzie na weekend. Także popatrzcie uważnie na nasze wcześniejsze wideo. Możecie zobaczyć i zainspirować się. Jeżeli mieszkacie w tej okolicy oczywiście, tak? Bo jeżeli ktoś mieszka koło Londynu czy Cornwalli, no to musi popatrzeć i znaleźć jakieś inne miejsca. Ja w tej chwili mówię w okolicach tutaj Peak District. Tutaj, gdzie my podróżujemy, najczęściej. Są oczywiście piękne miejsca w Walii, ale tam już, no mówię, ktoś musi mieć blisko, żeby podjechać i oczywiście Szkocja czy Kornwalia. Także zaraz Wam pokażę, co udało mi się, jak tylko znajdę jakąś ławkę, zebrać tutaj. Takie pierwsze, podstawowe, że tak powiem, zioła, które uważam, że możecie na spokojnie samemu rozpoznać. O, nawet są tutaj, także może tutaj mi się uda. Zobaczcie, pokrzywa, tak podsumowując, zwykła, najzwyklejsza pokrzywa. Poparzycie się, wiecie, że pokrzywa. Przytula czepna. Jak Wam się przyczepi do wszystkiego, zobaczcie, ona nie chce mi od ręki odejść, to wiecie, że to jest przytula czepna. Spokojnie możecie ją sobie pić, zalewając wrzątkiem razem z pokrzywą. Zwykły mniszek lekarski. Piękny, cudny, zobaczcie. To jest mniszek. Wyrasta z niego kilka do góry kwiatów. Jest, mówicie, mlecz, tak? Jak się poparzycie czy coś zrobicie, to mleczko działa cuda. Tak samo można sobie posmarować jakąś rankę i też Wam bardzo pomoże. Także mlecze teraz, główki takich mleczy suszymy, zasuszamy, oczywiście nie na słońcu. Ja mam swój sposób w Anglii, po prostu kładę na wytłaczankę po jajkach górę na kaloryferie. Kaloryfery działały fantastycznie, mi wszystko suszyło, nawet białoporka, który jest bardzo grubym grzybem. Tutaj mamy jasnotę, którą zebrałam, jasnotę żółtą, zobaczcie. Fantastycznie wszystkie mi się tutaj zioła ułożyły w jeden taki piękny dywan. Jeszcze szukam dalej. No i tutaj na samym końcu pozostał król wiosny, czyli czosnek niedźwiedzi. Tak jak widzicie, tutaj już są same kwiaty, ale są tak samo, o proszę, tu Wam podsumuję jeszcze na koniec, czosnek niedźwiedzi przed rozkwitnięciem, w trakcie i piękne kwiaty. Wiosną, taką wczesną wiosną, jak one jeszcze wychodzą, są takie miejsca, które jeszcze czosnek jest malutki, nie taki wysoki. Po prostu te drobne, malutkie listki sobie zbieracie. Ale tak jak mówię, ja Wam opiszę, zrobiłam specjalnie zdjęcia każdego zioła. Tak jak mówię, proste, podstawowe. Tu też mamy jasnotę jeszcze. Więc jeżeli Was zainspirowałam, super, dajcie znać, czy zbieracie, coś lubicie teraz na wiosnę. A jeżeli Wam się w ogóle podoba taki filmik o ziołach w Anglii, które można zbierać. Mówię, ja nie jestem żadną zielarką, to jest moja pasja, ja uwielbiam. Każdy musi na sobie, że tak powiem, przetestować. No myślę, że pokrzywy to chyba nikt raczej się nie pomyli, jeśli chodzi o pokrzywę, ale zbierajcie takie, które jeszcze nie zakwitły, tak? Później ten superfood pokrzywy można zbierać, ale to już pokażę Wam innym razem. Zrobię taką serię może właśnie o ziołach, o tym, co ja zbieram. Tak jak mówię, nie zbieram wszystkiego, ponieważ po prostu uczę się, staram się rozpoznawać te zioła i stosować je na co dzień, ale nie ukrywam, że no, trzeba mieć doświadczenie i trzeba też troszeczkę takiego
przekonania do tego, że nikomu krzywdy nie zrobię, więc dzisiaj Wam pokazałam naprawdę takie bardzo proste, najlepsze zioła. Możecie skorzystać z aplikacji, która rozpoznaje nawet zwykły Google, rozpozna Wam zioło, pokaże Wam ewentualnie, co to jest, a jeżeli jesteście niepewni, jest Flora, taka aplikacja bezpłatna, która też rozpoznaje zioła. Także możecie korzystać, możecie się uczyć, możecie zbierać zupełnie coś innego, bo na przykład w Waszej okolicy akurat jest zupełnie inna roślinność. Tak się zdarza, że w tej chwili gdzieś tam na dole Anglii wiem, że już zbierają zupełnie inne zioła niż ja mam tutaj u siebie. Także czekamy, już wkrótce będzie i czarny bez, kwiaty i będą pędy sosny, także ja czekam z utęsknieniem, żeby w tygodniu gdzieś się wybrać i pobuszować właśnie jeszcze w lesie. Także ślicznie Wam dziękuję. Tak jak widzicie, już się zbliżamy do parkingu. Zostawiam Wam z tym pięknym widokiem Czosnku Niedźwiedziego, przepraszam. Dajcie znać, czy Wam się taki film podobał, czy w ogóle skorzystacie właśnie z tego, co Wam w tej chwili pokazałam. Czy chcielibyście coś więcej się dowiedzieć, dajcie znać. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, zostawcie jakiś komentarz, nawet zwykły uśmiech będzie super. Jeżeli macie ochotę postawić nam kawę, to zapraszam, czy dzieciom lody, ja zawsze to powtarzam, to też również zapraszam serdecznie. No i do zobaczenia gdzieś podczas kolejnej naszej wyprawy, przygody. Nie wiem, czy będzie o ziołach, bo nie wiem, gdzie będziemy, co zaplanujemy, jak pogoda nam dopisze, jeśli chodzi o wyjazd. Także ślicznie Wam dziękuję. Życzę Wam udanych, pięknych zbiorów ziół, picia teraz na wiosnę ziółek i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już wkrótce. Pa!